Witam Państwa serdecznie. Gościem studio w tym momencie jest Pan Jarosław Pazdro. Witam Cię, Jarku, dyrektor zakupów grupy Impel. Bardzo doświadczona osoba, optymalizująca zakupy i pracująca z zakupami od ponad 20 lat. A temat niebanalny, który chciałbym dzisiaj poruszyć, temat wystąpienia Jarka u nas na konferencji, a mianowicie pricing. Coś, co kojarzy się bazowo, przynajmniej mnie, a pewnie i większości, bardziej z działem sprzedaży niż z działem zakupów. Więc zgłębiając ten temat, jaki w ogóle udział dzisiaj, jak to wygląda, mnie zależy najbardziej, żebyśmy się tutaj dzielili w studio też praktyką, doświadczeniem, jak to wygląda u Was w grupie, jaka jest rola w ogóle zakupów w budowaniu tej strategii pricingu. Wy bardzo dużo kupujecie, ale też bardzo dużo sprzedajecie przy różnych rzeczy. Ponad 50 spółek, tak jak tutaj rozmawialiśmy, nawet 60, które robią bardzo dużo różnych rzeczy, tak jak się domyślam, w różnych branżach, stąd i te zakupy są skomplikowane, bo to nie tylko zakupy produktów, ale usług, poddostawców, podwykonawców, ale i sprzedaż też musi być skomplikowana w związku z tym, bo i sektor publiczny, i sektor komercyjny, więc jak to u Was wygląda, tak? Bo mówimy cały czas o tym pricingu, ale jakbyś mógł chwilę też opowiedzieć, jak w ogóle struktura zakupów w tej chwili jest zorganizowana w Impelu. Witam Państwa serdecznie, witam Cię, Grzegorzu. To bardzo ważne pytanie, ponieważ jest chwila przerwy w tej chwili na konferencji. Do tej pory, szczerze mówiąc, nie słyszałem jeszcze ani jednego słowa o stronie sprzedażowej. Cały czas jesteśmy w zakupach. Ja się też tak zastanawiam od dłuższego czasu, czy jestem nadal zakupowcem. O! Będzie przewrotnie. Tak, bo według mnie my już nie powinniśmy być stricte zakupowcami, których tak Jasne. rozumiemy. My jesteśmy bardziej od optymalizacji kosztów, a nazwę jeszcze pójdę dalej, od efektywizacji kosztów. Czyli trochę tak idziemy w kierunku kreowania wartości. Dokładnie. Tak, I jakby to się w moim słowniku w tym kierunku się zbliżamy i to już bardziej takiego też strategicznego, nie? Zdecydowanie. Rola, ja to nazywam PO pushers, tak? Czyli taka rola bardzo operacyjna. To Tak. już o niej zapominamy, tak? Już Znaczy dawno, ona nie w zniknie, większości. nie? Myślę, że Natomiast- jest, to jest kwestia też Tak. podzielenia. Tak. Natomiast wchodzimy na ten poziom bardzo strategiczny. Wchodzimy Zgadza na ten się. poziom rozmów z zarządem, wchodzimy na ten poziom decydowania o strategii I i powiązania, stąd mówisz, że nie zakupowiec już. i powiązania ze sprzedażą. O! I powiem tak, jak zacząłem tą pracę w zakupach ponad 20 lat temu, spotkałem się z jednym wskaźnikiem. Oszczędność. I był ciekawszy jeszcze, bo zaraz do niego wrócę. Był cost to income, czyli Okej. koszt do przychodu, który jest bardzo fajnie tłumaczony, czyli ja jako organizacja, ile muszę zapłacić, żeby przynieść jedną złotówkę przychodu. Czyli jak na przykład płacę 80 groszy, muszę zapłacić 80 groszy za złotówkę przychodu, no to pozostaje ta część, gdzie oczywiście trzeba pokryć podatki, ale też tam jest marża. Trzeba gdzieś uplasować tą marżę. Tak, ale jakbym miał wskaźnik 40 groszy do złotówki, no to ta przestrzeń wzrosła, tak? I my jako zakupowcy o tym zapomnieliśmy, według mnie. Czyli zaczęliśmy się skupiać, jak nawet na ten wskaźnik patrzyliśmy, cost to income, koszt do przychodów, no to my jesteśmy specjaliści od kosztów. Tu jest nasza wąska jest dziedzina, tam- dziękuję. Przecież nie będziemy handlować, tak? Handel to tam, niech oni jadą do przodu. My będziemy hamować, my będziemy ten koszt hamować. I do czego według mnie przez lata doszło? Właśnie do tego, że traktujemy osobno sprzedaż, osobno koszty. Oczywiście mówimy na końcu, tak, jest CDI przedsiębiorstwa, to są nasze koszty, nasze przychody, jest ta delta. Są wskaźniki, Jak wzrosło, jest raportujemy, super. jest giełda No, jeszcze, tak, przez tak. przypadek też raportujemy. Wskaźnik siądzie, no to albo przychody dostaną, albo koszty dostaną, dodatkową motywację, tak? I w ten sposób działamy. Ale my mówimy nie w grupie Impel. Bądźmy efektywni kosztowo. Co to znaczy? Jeśli ktoś chce, żeby przychód wzrósł, przecież koszt nie będzie stał w tym samym miejscu. No, zdecydowanie. Realizując, jesteśmy firmą usługową głównie, czyli realizując wiele usług dla klientów, mając więcej klientów, przecież potrzebujemy więcej ludzi, więcej maszyn do sprzątania, więcej środków do ochrony, więcej materiałów do użycia. Koszt nie będzie stał w miejscu, pójdzie dalej. To już jest jedna świadomość. Druga jest taka, jak my traktujemy te nasze koszty. Czy to jest ta kotwica, którą zarzucamy, bo cały czas być mała, tak? No ale ta kotwica jest powiązana, tak jak właśnie przed chwilą mówiliśmy, z przychodami. Czyli przychody mają dostać ten silnik, który ciągnie do przodu, no ale ma ściągnąć kotwicę. To ja mówię, no to po co ciągnąć kotwicę? To ją zlikwidujmy.
Tak się powiada, zaraz, no ale jak zlikwidujesz Strasznie kotwicę, wizualnie podoba mi się ten koncept, właśnie się wsłuchuję już. jak likwidujemy kotwicę, to żeby nam koszty nie poleciały, nie? I dlatego mówię, nie ma jednego modelu, tylko zakupy nie mogą być jednorodne. Zakupy według mnie mają warstwy, już może będę odchodził od słowa zakupy. My od optymalizacji kosztów mamy warstwy. Czyli i tak to skonstruowaliśmy grupy Impel. Okej. Jest warstwa strategiczna w zakupach, czyli specjalna jednostka do tego dedykowana. No przy tej skali to już też macie tą swobodę, wydaje mi się, że też jakby możecie bardzo świadomie nawet alokować koszty takiej jednostki, Tak, ale bardzo świadomie decydować, że ona, w zasadzie ona jest potrzebna, to wiemy, ale że ona się Wam zwróci w całym cyklu, tak? Zdecydowanie. Bo to wiele organizacji ma takie wyzwanie, nie? Że fajnie by było mieć i pracować tak strategicznie nad tymi zakupami, ale tu mamy ten wskaźnik i trzeba te oszczędności raportować, nie? tak. Oszczędności też raportujemy, ale warstwa strategiczna jest od czego? Od tego, żeby nie było kotwicy, a żeby do tych kosztów, powiem przewrotnie, dołączyć motorek. Ale pod jednym warunkiem, że ten motorek do kosztów, czyli pozwalamy, że koszty mogą wzrosnąć. Pod jednym warunkiem, że ten motorek kosztowy spowoduje jeszcze szybsze przyspieszenie przychodów. Jasne, czyli takie kaskadowanie, które później nam rozpędza Ma rozpędzić. wpływ. I my nie musimy jako warstwa strategiczna koniecznie zoptymalizować koszty. Mamy mandat do tego, żeby właśnie poprzez nasze działanie zrobić tak, żeby przychody przyspieszyły. Czy ty dzisiaj jesteś jako zakupowiec, optymalizator razem ze sprzedażą pod jednym członkiem zarządu? Nie. Natomiast Przepraszam, nie. że tak przewrotnie pytam, ale no jakby znam wiele organizacji i wiem, czym to się kończy, I nie? mamy to bardzo mądrze zorganizowane. Wielomacierzowość w grupie Impel istnieje od zawsze i tutaj ona cały czas funkcjonuje, cały czas jest rozwijana. To właśnie specjalnie nie może być u jednego człowieka w jednym miejscu, w jednych rękach. Nie, ja się zgadzam, tylko że to jakby trudno też przekonać, trudno zbudować. Tam zaczęliśmy, dopiero rozmawiamy o tej wersji strategicznej. Jestem bardzo ciekaw, jak to jest dalej w strukturze, ale no, to jest fascynujące, że udało Wam się zbudować, przekonać, no bo rozumiem, że Tak. to też był jakiś proces Naszą zmiany. pracą. Zmiana trwała ponad rok. Nawet jak skonstruowaliśmy już te warstwy w zakupach, to żeby faktycznie partnerzy, powiem szczerze, ich jest 4 na całą grupę Impel. Na ponad 3 miliardy kosztów ich jest Unity 4. biznesowe, tak? Tak jak rozumiem? Czy Tak, jeszcze oni coś właśnie w opiekują się strukturze? czymś, co możemy nazwać unitami biznesowymi, pod względem oczywiście kosztowym. I oni musieli wejść w DNA sprzedaży, Okej. tak, służb operacyjnych, po to, żeby zrozumieć tak dobrze konstrukcję naszej usługi i kosztów z tym związanych, żeby to była na zasadzie symbiozy. Czyli Jasne. oni chcą działać, funkcjonować optymalnie i kosztowo. Czyli trochę zakupowca, optymalizatora, nazwę go, tak? Tak. Uczyliście sprzedaży. Tak. Nauczyliśmy, w jaki sposób ta sprzedaż funkcjonuje i jak oni mogą pomóc, żeby to wyglądało Myślę, że kluczowe efektywniej. słowo pomóc. Tak. I to pomóc na zasadzie, najpierw, dlatego mówiłam o tym DNA, najpierw szczepmy się w DNA i posłuchajmy, jakiej pomocy oni potrzebują, a nie tak jak zakupowcy uwielbiają, dobra, mamy być efektywniejsi, to ja mam pomysły. Okej. Ale I stworzyliście taką przestrzeń budowy tych pomysłów wspólnie, rozumiem. Zdecydowanie. Czyli to zakupowiec rozumie, jak się sprzedaje, buduje, konstruuje usługę. tak. No i za tym idzie ten pricing, do którego za chwilę dojdziemy. I już idziemy. To mamy strukturę strategiczną, mamy jakąś operacyjną. pewnie bardziej, tak? Mamy więcej warstw. Okej. Uwielbiam porównanie do Shreka, tak trzeba mieć Dobra. warstwy, ich jest więcej. Ale to jest bardzo ważne. Znaczy nie ma żadnej warstwy, która jest nieważna, natomiast ona jest z punktu widzenia strategii właśnie efektywizacji kosztów bardzo istotna. W jaki sposób oni funkcjonują, ci partnerzy strategiczni, bo takie też mają stanowisko. Partner, najwyższy poziom, że tak powiem, współpracy, jeżeli chodzi też o zarządzanie kosztami. Ja pamiętam swoją historię, jak jeszcze w PGNiG SA wdrażaliśmy centralne biuro zakupów. Taki na zarząd poszliśmy i dyskutowaliśmy, jak nazwać. U nas to miał być kupiec. A jeden z prezesów powiedział, kupiec to jest na targu, tak? Więc mieliśmy Tak. menadżerów asortymentu, to brzmiało zupełnie inaczej. Ale menadżer zupełnie poważnie, asortyment, inaczej wiadomo, się- o co chodzi. Inaczej się pozycjonowało też wewnątrz organizacji, bo to też o to chodzi, tak? Tak. A przede wszystkim, żeby nadać moc i odpowiednio pozycjonować wewnątrz organizacji. Nie? Zgadza się. A Zgadza plus się. do tego trzeba się jeszcze
pokazać z efektami, nie? Tak. Jak działa partner? On jest mecenasem. Okej. Mecenasem zarówno biznesu, potem miało to w DNA zrozumieć, jak i też rynku. Jasne. Czyli jego rola głównie jest dokładnie wiedzieć, czego z wyprzedzeniem nasz biznes będzie potrzebował Z strategicznie. wyprzedzeniem. Ja podkreślam to, bo strategicznie. wyłapuję takie Tak. ważne rzeczy, które w tym przekazie, żeby pokazać, jak to jest skonstruowane i jak działa, są istotne. I z drugiej strony na rynku szukać przewag konkurencyjnych. Okej. Czyli u tych wszystkich producentów, naszych partnerów, szukać tych nowinek, szukać tego, co oni dopiero o czym myślą, co moglibyśmy już my wykorzystać. I w drugą stronę. Najlepszym źródłem innowacji są dostawcy. No to Tak. jest bezdyskusyjne. Od wielu lat wiadomo. Pytanie, jak bardzo i czy w ogóle sięgamy w tamtą stronę. I jak nie sięgamy, to jest błąd. Ale oczywiście, ja się w 100% zgadzam. No. I właśnie tak działa partner. Okej. I to jest jego główna odpowiedzialność. Czyli z jednej i z drugiej strony łączy ten świat i powoduje, że ostatecznie efektywniej działamy. Ja myślę, że jest jeszcze trzecia strona, wie co sprzedajecie, jak się konstruuje usługę czy produkt. Nie? Tak, tak. Czyli takie trio dla mnie. Wewnątrz organizacji, zewnątrz organizacji, plus to, co idzie do klienta. Nie? Tak, zdecydowanie. I z tym się wiąże jakby ostatnia część, którą jeszcze chciałbym przy strategicznych zakupach powiedzieć, przy partnerach, monetyzacja. Czyli nawet jeśli mamy określony koszt, tak, to co oznacza monetyzacja tego kosztu? Żebyśmy uzyskali większy przychód z tego kosztu, który mamy. Nie jest to już wtedy poszukiwanie jakichś stricte nowinek, przewag konkurencyjnych, tylko żeby danym zespołem, który wykonujemy jakieś usługi, móc zrealizować więcej dla klienta. Rozumiem. A więc więcej, czyli jest większy przychód. Jasne. I to są te główne dwa obszary, czyli efektywizacja poprzez bycie w symbiozie z sprzedażą i z rynkiem, żeby zwiększyć przychód, a druga, żeby efektywniej sprzedać to, co jest. Mówisz 4 partnerów. Tak. Dobra, to przejdźmy do tego Innej clou warstwy. naszego programu. Chcesz jeszcze o warstwach, tak? Bo rozmawialiśmy o strategicznej. Dobra, to pociągnijmy ten temat. Pociągnijmy dalej. Oczywiście, że są też negocjatorzy. Tak jak Maciej Krajca mówi, są też oczywiście szanse, tak są ryzyka, tym też trzeba zarządzać. Nie powiedziałem, że zakupy znikną. One nie znikną. Czyli to jest to, co nazywasz zakupami. Tak, Okej. jesteśmy tutaj. Oczywiście, że są dostawcy, którzy mają duże obroty z nami, w których mogą być szanse na to, że on będzie strategicznym, czyli też będzie współpracował na zasadzie partnerstwa, symbiozie. Natomiast ci zakupowcy też są po to, żeby pilnować tych kosztów, po to, żeby do tej monetyzacji dołączyć. Ta rola zawsze musi być. Ja zawsze też mówię w ten sposób, jeśli zniknęliby zakupowcy, no to jest tylko kwestia czasu, aż rynek to zauważy, no i się I wykorzysta odpowiednio. Tak. Takie prawo rynku. Oni są istotni oczywiście z tego względu, żeby dbać, i tu już użyję słowa optymalizacja. Tak? Czyli tu już bardziej skupianie jest na faktycznie specyfikacjach, asortymentach i na tym, żeby te koszty były optymalne. I tu słowo optymalne jest, myślę, bardzo istotne i myślę, że wielu z nas na tej konferencji, jak rozmawia o zakupach, to pewnie głównie myśli o tej warstwie. Jest jeszcze trzecia. Operacje. Operacyjna, tak. Tam, gdzie my wykorzystujemy w grupie Impel szansę i tam, gdzie zapewniamy to, żeby nasz towar w określonej jakości, w określonym czasie dotarł na miejsce. Jednostka, którą ja zarządzam, jest biurem optymalizacji kosztów. Nie efektywizacji, bo to wytłumaczmy słowo efektywizacja, każdy Czyli zrozumie jak inaczej. nazwałem Cię dyrektorem zakupów, to już nie. No się ugryzłem w język. Tak miałem wpisane, przepraszam. Nie szkodzi. Chylę tutaj czoła, mamy tak wpisane w rozpiskę. Biuro optymalizacji. Jak ktoś powie zakupów, to wszyscy już teoretycznie wiedzą, o co chodzi. Okej. Tak, biuro optymalizacji kosztów. Czyli mamy też tą warstwę operacyjną, gdzie mamy tysiące klientów No właśnie, bo skala Waszej i operacji jest dziesiątki niesamowita. tysięcy miejsc realizacji usług. Czyli my tam musimy dowieść towar potrzebny do realizacji usług. W odpowiednim czasie, w odpowiedniej Jakości. ilości, w odpowiedniej jakości, Tak, nie? tak. Gdyby tego zabrakło, nie ma usługi. Albo jest usługa z karą. Nikt tego nie No chce. właśnie. My tego nie chcemy. Klient też tego nie chce. Więc ten styk operacji i logistyki już w zasadzie
tak bym to Zarządzamy nazwał, logistyką. jeżeli trochę tak sobie to potniemy, jest też bardzo istotne. Bardzo nie? istotne. Do tych dwóch warstw, do Co z zasilenia, tego, do że jest realizacji. pierwsza i druga warstwa, jak na samym końcu nie będzie No towaru to jest na stara miejscu? zasada, najlepszy negocjator, robimy minus 20, a organizacja kupuje gdzie indziej, nie? No Tak. i fajnie w Excelu wygląda, natomiast Super. na koniec Nic się z tego nie spina, ma. No to nie, my odpowiadamy i też jesteśmy tak rozliczani z kosztów efektywnych. Okej. Co ta warstwa jeszcze robi? No szuka okazji, tak? Czyli to są te takie owoce, które się pojawiają rzadko, ale Taki warto je spot zerwać. buying, tak? Tak. Okej, dobra. Przeszliśmy przez warstwy, Przeszliśmy. bardzo fajnie zorganizowane biuro optymalizacji kosztowej, Tak, kosztów. kosztów. Czyli idziemy dalej, zakupy, część waszej działalności, tak? Przejdźmy teraz już do tej kwestii związanej z budową, czy z przyglądaniem się cenie, przyglądaniem się, że budową strategii pricingowych, tak? Ja to też troszkę zgłębiałem tutaj przed konferencją, bo tych tematów dotyczących pricingu naprawdę pojawia nam się sporo i już wiem dlaczego. Zaraz się dowiem, dlaczego na pewno już w 100%, bo coraz więcej kupców, zakupów, no, sam powiedziałeś, biuro optymalizacji, tak? Kosztów, się tym zajmuje. Tak. Czy bierze w tym bo inaczej powiem, bierze w tym aktywny udział, To tak? dobrze. Bo zajmuje to może być za dużo powiedziane, u Was akurat tak, natomiast jest wiele organizacji jeszcze, które no, musi do tego dojrzeć. Czasy się zmieniły, czasy są bardzo dynamiczne, trochę nas do tego zmusza sytuacja, gdzie aktywna rola jest właśnie w budowie, z jednej strony, tak jak ja na to patrzę, popraw mnie, jeżeli się mylę, poznania struktury kosztów po stronie dostawców, a z drugiej strony przełożenia tego przez wszystkie te mechanizmy, o których wspominałeś, na tych różnych warstwach Tak. i przełożenia tego do sprzedaży na finalną koszt usługi produktu, no usługi Tak, tak, w większości, tak jak wspomniałeś, głównie usługi i poznania tej struktury aktywnego zarządzania nią, tak? Tak. To opowiedz trochę, jak to wygląda, tam gdzie możesz oczywiście, bo rozumiem, że część to jest strategiczny know-how, który gdzieś wypracowaliście. Tak, i po powrocie do firmy chciałbym nadal pracować w firmie. I dobrze, że powiedzieliśmy o tych warstwach, ponieważ każda warstwa rządzi się innym podejściem, inną strategią do kwestii pricingowej. Zacznijmy od tej warstwy strategicznej. Tam jest trochę inny cel. Zbudowanie przewagi konkurencyjnej w wyniku symbiozy. W związku z tym, jak tam budujemy pricing. Tam najpierw zbudujmy przewagę Okej. i dopiero wtedy dogadujemy się na odpowiednie warunki po to, żeby dostawcy się opłacało. Zrobić na nas nowy produkt, zmodyfikować go, Czyli to dostarczać jest go całkowite inaczej. partnerstwo, tak? To Totalne nazywam partnerstwo. Tylko To i już- wyłącznie. Tu już jakby nie ma dyskusji, tak? Tak. To musi być partnerstwo. A nam się to musi opłacać, żebyśmy sprzedali to do klienta. Czyli domyślam się, że tutaj nawet może być taka część związana z Waszą inwestycją w rozwój danego Oczywiście, że dostawcy. tak. I dalej muszę strategicznego. umilczeć. Dobrze. Nie, ja rozumiem, więc nie dopytuję. Natomiast no, to jest bardzo świadome podejście, jakby budujące, no finalnie budujące Waszą przewagę konkurencyjną. A o to chodziło w tej warstwie. Bo konkurencja takiego dotarcia i takiej współpracy z danym dostawcą nie ma. Nie ma. Będzie miała, musi zbudować, a to zajmuje czas. Zgadza się. Pójdźmy do drugiej warstwy. Tu już możemy więcej porozmawiać. Okej. My ją nazywamy warstwą taktyczną, tak? Czyli tam, gdzie są właśnie te wszystkie negocjacje. No zdecydowanie, jeśli negocjator nie wie, jaka jest konstrukcja towaru, który kupuje, pod kątem tego, co wpływa na wytworzenie Czynniki towaru, kosztotwórcze i jaki tak jest dalej. surowiec, jak on tego nie wie, to jest ta negocjacja, którą my nazywamy na pandę, nie? Czyli co pan da, to ja wezmę. No nie o to chodzi. Nie. To musi być świadome zarządzanie po to, żeby być optymalnym kosztowo. Czyli musimy dotrzeć do informacji o tym, w jaki sposób rozmowy z dostawcami, pojechanie do fabryki, przejście się po hali, porozmawianie, normalna rozmowa, nie zabiórka, normalna rozmowa u dostawcy na miejscu, o wszystkim, w jaki sposób to To się funkcjonuje. pięknie słucha. Dla mnie to jest wizja właśnie, tu są kupcy w tej warstwie, Tak, tak? Dla mnie to tak. jest wizja kupca, tak? Tak. Który wie, co się dzieje, Tak. wie, zna, był, Tak. oglądał, dotknął. Tak. Dodam tylko na chwilkę, będąc w fabryce można zobaczyć, co oni naprawdę produkują. Nie mówię o tym, że produkują coś, czego my nie chcemy, tylko tam są szanse. Oczywiście. Dostawca nie pomyślał, że my możemy o czymś pomyśleć, a my nie wpadliśmy na to, żeby im o tym powiedzieć. Ale będąc na miejscu, zobaczywszy, że dla kogoś innego robią taki produkt, mówimy,
czekaj, no to zróbmy z tego jeszcze, tutaj poprawmy to, dołóżmy to i mamy dla nas produkt. Dowiemy się dopiero, będą stał na miejscu. Wracając do tego kupca. Mhm. Tak, czemu on musi wiedzieć, z czego jest skonstruowany produkt, jakie jest główne czynniki kosztogenne? Ponieważ są określone produkty, które dla nas są krytyczne ze względu na realizację usług dla klienta. Mhm. Chemia, higiena, ręczniki ZZ, wiele innych produktów, które po prostu jeśli zabraknie, mamy problem, bo klient ma problem. Jak cena wzrośnie w sposób niezapowiedziany, mamy problem z rentownością kontraktu. Dlatego my wówczas, zakupowcy, ci kupcy, śledzą koszty surowców na giełdzie. I już się nauczyliśmy, po jakim czasie zmiana góra czy dół kosztu surowca Gdzieś się Wam odbija. zaraz będzie przez dostawcę zgłoszona. Dlatego wiemy, kiedy się pojawiają te szanse negocjacyjne. Okej, no bo to działa w dwie strony. Działa No dwie to strony. tu- I jak wzrasta, no to też tutaj musimy się na to odpowiednio przygotować. Oczywiście bardzo ważna jest jedna kwestia w pracy zakupowca. Historia współpracy między naszymi firmami. Okej. I żeby to trochę przetłumaczyć na taki język, o co mi chodzi z tą współpracą. Jaka jest największa kara dla naszego dostawcy? Jak ograniczymy naszą współpracę? Bo jest nieterminowy brak jakości, nie kara umowna, którą zapłaci. Tylko zabranie biznesu. Tak, ale my też tak nie działamy, że coś się wydarzyło. Usłyszałem na pierwszym wykładzie, że była duża inflacja, więc ja i moi zakupowcy byli bezwzględni do dostawców. Domyślam się, kto to powiedział, nie będę tutaj Zostawmy. zdradzał. Tak. To nie w ten sposób. Oczywiście, że my nie chcemy utraty jakości, nie chcemy braku terminowości, ale to jest nasz długoletni dostawca. Okej. To czasami nazywamy to tak prozaicznie żółtą kartką. Tak? Nic fajnego, jak ktoś Pierwsza, jest w druga, sporcie, czerwona. ale to jest na zasadzie też rozmowy partnerskiej. Czyli po to zgłaszamy określone rzeczy. Nie zawsze musimy mieć tutaj oczywiście rację, bo to oczywiście tak jak w życiu, tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt tysięcy miejsc realizacji usług, wiele miejsc dostaw. Coś nam zostało zgłoszone, że coś nie zadziałało, a później się okazuje, że może nie do końca, gdzieś tam wiadomo jak to w życiu bywa, ale niektóre rzeczy leżą po środku, ale mówimy o sytuacjach klarownych. Czyli jednak ostatecznie pewne rzeczy są niezrealizowane przez dostawcę tak jak trzeba. No to koniecznie spotykamy się i koniecznie ustawiamy plan naprawczy, który też nie jest zero-jedynkowy. Jest na to czas, są cykliczne spotkania, jest poprawa jakości. Rokuje, działamy dalej. Przestaje rokować, Czy trzeba tutaj macie ograniczyć. zestaw zasad, podejść, weryfikacji, takiego już klasycznego SRM-a, tak? Tak. Jakbym go nazwał i to dosyć zaawansowanego z tego co mówisz. Tak, tylko nikt go tak nie nazwał. Dobra, pierwszy jestem, który to tak nazywa. Dobrze. Mogę prezesowi też waszemu Dobrze. podpowiedzieć, natomiast no to są elementy SRM-a dla mnie, tak? Dbanie o dostawcę, przypatrywanie się, wyciąganie wniosków, niepodejmowanie pochopnych decyzji. Zgadza nie? się. I to później pojawia nam się Świadomość sytuacja wspólnoty typu interesów. pandemia, pojawiają nam się czarne łabędzie, jak to ładnie się nazywa i my jesteśmy przygotowani, bo my z tym dostawcą współdziałamy. Tak? I na chwilę Traktujemy go przykład jako tej partnera. pandemii, o której mówisz. Co się stało, jak się wydarzyła pandemia? Niektórych produktów zabrakło, tak dosłownie. Tak. To nawet my jako konsumenci finalnie Tak, te puste na B2C odczuliśmy wszyscy. Co się wydarzyło w grupie Impel? W skali globalnej, nie mówię o pojedynczych przypadkach, w skali globalnej nigdy nie zabrakło u nas towarów dla klientów. Co innego cena. Okej. No, Ale wiadomo, ta że wtedy się waży trochę inny ale czynnik, Ta nie? historia współpracy, partnerskość partnerów, którzy już działali 2 lata, zanim pandemia się wydarzyła, czyli oni już byli rozpoznawalni, że faktycznie tutaj zawsze pomoc z obie strony działa i działamy partnersko, czyli to jest działanie w symbiozie. Kupcy, którzy zawsze negocjują na zasadzie odpowiedzialności za to, co mówię i co robię, czyli określonej szczerości, określonego profesjonalizmu, spowodowało, że nawet mimo, że były reglamentacje na niektóre produkty, czyli trzeba stanąć w kolejce, to Impel zawsze miał. No to jest właśnie partnerstwo strategiczne. No. Co tu dużo mówić. No. I wtedy się wygrywa. No, w długim terminie na tym się wygrywa. Nie? Tak, tak. Dobra, to jeszcze ta trzecia warstwa? Trzecia pricing? warstwa, tak.
mają mniejszą styczność z kwestiami pricingowymi. Oni mają realizować to, co zostało ustalone, Jasne. jeśli chodzi o kwestie pricingowe. Ale wspomniałeś o jednej takim problemie, że bywają, że organizacja wprowadza dostawców z boku. Tak, no to oni są też od tego, żeby tak nie było. Okej. Czyli dlatego mamy wdrożony jeden system, który zarządza całą kwestią od zapotrzebowania do nadzoru dostawy, razem z tym, czy Okej. towar jedzie, jest już zgodnie z harmonogramem, czy wyjechał od dostawcy, czy dojechał, Czyli łącznie z awizowaniem dostaw i tak dalej, czy tak? tak, i czy my potwierdzamy, że jest odebrany i czy jest reklamacja. To jeden zespół właśnie w biurze optymalizacji kosztów na jednym systemie pracując razem z operacją. Genialne. Do raportowania genialne. No to mniej więcej jedno źródło prawdy, tak? Tak. Bo tak to jest. Ustrukturalizowane, raportowanie z tego, no super sprawa. I To też myślę, tej- że niewielu może się, powiem szczerze, pochwalić przy tej skali biznesu, przy tak skomplikowanym biznesie, przy tylu podmiotach, mówiliśmy powyżej 60, przy tylu miejscach redystrybucji, dystrybucji, ale o redystrybucji nie wspomnieliśmy, bo jeszcze po drodze są kanały, które tą redystrybucję robią, no to powiem szczerze, chylę czoła. Dziękujemy. I ważna sprawa, anegdotę tutaj zrobię. Jak szukaliśmy takiego systemu, który to potrafi, to żaden system zakupowy nie był w stanie zrealizować tych celów. Patrzę na skalę, patrzę na kilkadziesiąt spółek, patrzę na to, że my zamawiamy często towar z miesięcznym wyprzedzeniem na główne kontrakty, patrzę na to, żeby to było prościej, czyli żeby służby operacyjne nie musiały się co miesiąc zastanawiać, co zamówić, tylko że miały gotowe koszyki, plus minus. Patrzę na to, żeby śledzić dostawy, patrzę na to, żeby widzieć, że kurier, jak mam list od dostawcy, list przewozowy kuriera, to ja od razu widzę śledzenie przesyłki. Okej, no to już bardzo Każdy daleko system idziemy w zakupowy logistykę. powiedział nie bardzo. No, ale ja się nie dziwię, tak? Siedzę w systemach zakupowych 20 parę lat, zbudowałem nie jeden i się nie dziwię, że tutaj na pewno ta część mocno nierozbudowana w systemach zakupowych. Tak, więc nie? co my zrobiliśmy? To, co my tutaj w grupie Impel lubimy, jeżeli chodzi właśnie o tę efektywizację kosztów. Zmieńmy perspektywę. Okej. I wróciliśmy do jednego sformułowania, które zawsze ze służbami operacyjnymi dyskutowaliśmy w nowym systemie. Jak ma być? I zawsze było powiedziane, to wszystko, co jest w procesie, ma być proste jak w Allegro. Nie reklamuję dostawcy, ale chodziło, każdy z nas kupuje. I zawsze w pierwszej myśli OLX czy Allegro zawsze się kojarzą. Więc jak te systemy zakupowe zaczęły nam mówić, tu nie bardzo, tutaj będzie bardzo ciężko, to zrobiliśmy sobie dystans i mówimy, zaraz. A Allegro jak działa? E-commerce. No, Wdrożyliśmy e-commerce do Dokładnie. wewnętrznych zakupów. Tylko świat zewnętrzny dostawców i klientów zrobiliśmy światem wewnętrznym grupy Impel. Wszyscy pracownicy grupy Impel to są ci, którzy zamawiają, mogą zamawiać, a dostawcy to są ci, którzy w systemie, którzy są naszymi dostawcami. ja nie mam więcej pytań, słuchaj. To ja się nie dziwię, że my dzisiaj rozmawiamy o pricingu, o poznaniu struktury kosztów po jednej i po drugiej stronie. Jak ty masz te dane na talerzu? Ale Tylko to chyba powinno być. Nie, no oczywiście, że powinno być. Właściwie nawet z nich, powiedziałbym tak, właściwie z nich korzystacie, tak? Tak. Obudowywując to w strategiczne wykorzystanie Tak. tego potencjału danych. I no. cały czas będąc blisko naszej sprzedaży. Oczywiście jesteśmy też czuwem w organizacji, czyli też tam z tyłu głowy jest tak, że nasza praca też się musi wewnętrznie monetyzować, czyli spółki muszą chcieć korzystać. Zdecydowanie. Ale to też jest No pewien rozumiem, motor że musicie też na myślenie. przekonać do tego. Nie ma To są nasi klienci, którzy nam płacą. przymusu, nie? Ja też Tak? muszę sprzedać nasze usługi, więc to Jasne. też musi być postawa nastawiona prokliencko. Prokliencko wewnętrznie. I od samego początku, jak te nowe zakupy w grupie Impel ponad 4 lata temu skonstruowaliśmy, zawsze mówiliśmy, że działamy w ten sposób. Nieważne, kto przychodzi do nas, w sensie do jakiej warstwy chciałby trafić. Czy do warstwy strategicznej klient ma jakąś sprawę, czy do tej operacyjnej, a może coś z negocjacji. Tylko nie zawsze, powiedzmy tak, dużej organizacji, zawsze wie, do kogo przyjść. Nieważne, do kogo przychodzi. I przychodzisz, obsłużony ty przyjmujesz, właściwie. tak, nie odsyłasz do nikogo. Jak brakuje tobie wiedzy, mówisz, dobra, to ja zbiorę wiedzę, przekażę, ale powiedz jeszcze, każdy wie u nas w Biurze Optymalizacji Kosztów, która warstwa czym się zajmuje, jak funkcjonuje, tak? I do kogo się zgłosić, jak jest taki kontakt, nie? Czyli Przychodzi nie mi na myśl odsyłamy. takie nie tricky odsyłamy. question. Ile osób masz w biurze optymalizacji kosztów? Ponad 50. Z czego połowa jest w tej warstwie operacyjnej.
powiedziałbym, spodziewałem się, że więcej. Przy tej Działamy skali, przy bardzo tym, co efektywnie. robicie, przy tym, co robicie, przy tym, co opowiadałeś, to spodziewałbym się więcej, tak? Więc to też tu kolejny obszar optymalizacji, tak? Tak, tak. Zaczynaliśmy w 9 osób, zatrudniliśmy 1 osobę i mamy ponad 50. Jak? Właśnie optymalizując w grupie zasobów. Czyli te funkcje gdzieś były. Tak, tylko w pewien zdecydowanie. sposób zdecentralizowane. Zdecydowanie. Dobra, Jarek, słuchaj, ja bardzo Ci serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Myślę, że to, co mogliśmy wyciągnąć od Jarka dotyczące struktury, budowy, tego, w jaki sposób zorganizowane są zakupy w grupie Impel, to w tym krótkim czasie udało nam się, przynajmniej Cieszę ja się. uważam, że udało mi się wyciągnąć, także tylko benchmarkować, tylko patrzeć. Myślę, że Jarek też jest otwartą osobą, żeby się podzielić swoimi Zapraszam. doświadczeniami. Tutaj na konferencji się też dzieli w ramach swojego wystąpienia. Także fascynujący temat, fascynująca firma, fascynujący dyrektor Biura Optymalizacji Kosztów. Tak. I wszystkie osoby, które dla tego biura pracują, bo to wszystko jest dzięki nim. Jeden Jarek by tutaj Dokładnie nic nie tak. zrobił. Dziękuję Ci ślicznie Dziękuję za bardzo. rozmowę. Dziękuję bardzo.